Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Tak, połowę lata mamy już za sobą, połowa lata przed nami, a ja dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim, salonowym wzorem na paznokcie muszelkami. I pokażę Wam dzisiaj, jak taką jedną muszelkę zrobić. Wybrałam dla Was taki dzisiaj wzór. Tutaj jest różnie, wiesz, w takim kolorze, ale możecie zrobić w kolorach, jakich tylko chcecie. No to co? Nie przedłużam, zaczynamy. Zacznę od kolorów. Odłożę na razie muszelki, zacznę od kolorów. Jak widzicie, może tak wezmę, lepiej będzie widać. Tak, będziemy potrzebowali 3 kolory. Ciemny brązowy, taki róż, no i trochę złota. Oczywiście, jeśli robicie w innej tonacji kolorystycznej, możecie zamienić złoto na srebro. Oprócz tego już mam tutaj przygotowany tips. Ja go pokryłam białą hybrydą i nałożyłam na niego taki lakier. Go tu Wam pokażę, firmę. Oczywiście firma nie sponsoruje tego filmiku. Tak? On jest taki, ma takie czarne i białe kropki różnych rozmiarów. I ja to nałożyłam na tips, który wcześniej pokryłam hybrydą. Białych kropek nie widać za bardzo, natomiast czarne jak najbardziej są widoczne. Dobrze, ja to wszystko sobie zgrzałam minutkę i zacznę od nakładania kolorów. Mam nadzieję, że widzicie tutaj z boku, jak będę brała kolor. Cienki pędzelek, 7 i zacznę od koloru tego najciemniejszego brązowego. I nałożę go sobie, będę nakładać takie cienkie uśmiechy, jak widzicie. Nie za grube, nie za cienkie. Hop. I robię to w takich odstępach. Delikatnie tak po łuku. I dojeżdżam tutaj do brzegu i zrobię sobie jeszcze jeden taki mały już na samej górze. Wyjdzie trochę za grubo, możemy zetrzeć, ale niekoniecznie. Możecie zostawić. Ja sobie zetrę. Lepiej mniej produktu. Takim specjalnym pisakiem. On bardzo pomocny, polecam. O, sobie to wyczyszczę. Dobrze, i teraz tak. Swój pędzelek czyszczę z tego brązowego koloru i teraz kolor różowy. Kolor różowy nakładam pod linię, którą wcześniej robiłam brązowym kolorem. I to samo robię pod każdą linią brązową. Nie musi być idealnie, bo jeśli nam nałożymy krzywo, tego później nie będzie widać. Ważne, żeby grubo tego nie nałożyć. Nadmiar można ściągnąć. Jeśli wyjedziemy, od razu wyczyszczamy to wszystko. I znowu czyszczę pędzelek i teraz biorę swój złoty. I złoty sobie dołożę gdzie, niegdzie. Tak? Można na górę sobie tutaj. Już nie musi być wszystko kolejny kolor pod spodem. Hop. Hop. Tu nałożyłam na górę, teraz mogę sobie tutaj delikatnie nałożyć na dół. Mam. Czyszczę pędzelek i słuchajcie, takimi szybkimi ruchami
cienkim pędzelkiem w dół kreseczki rozciągam to wszystko. Odwracam i w tą stronę. Tak to wszystko próbuję rozprowadzić, żeby mi takie krechy nie zostały, które wcześniej nakładałam. I to samo, słuchajcie, jak już jestem z tej strony, to robię z tej. Odwracam znowu i teraz w dół. Cieniutkie, szybkim ruchem, cienkim pędzelkiem. Coś tam mi nie wyszło, to mogę jeszcze sobie poprawić i tutaj na tej linii i na tej linii powtórzę to samo. Dobrze, jak widzicie, ja już tutaj zrobiłam sobie te linie i jest wszystko gotowe. Teraz tak, co możemy tutaj jeszcze zrobić? Możemy dołożyć sobie troszeczkę świecidełek. Ja mam tutaj takie. Wezmę sobie troszeczkę topu. Można bazę użyć. I trochę gdzieniegdzie. Jak takie gdzieś malutkie, żeby nam się gdzieniegdzie coś świeciło. Tak? Żeby ta nasza muszelka była troszeczkę. Choć jesteś za dużo. Hop. A, oczywiście zapomniałam powiedzieć, zgrzewamy. Jak już te kreseczki sobie rozciągniemy, to zgrzewamy wszystko w lampie minutę. Dobrze, i teraz to też zgrzewamy. Zgrzewamy tak 30 sekund. Następnie, żeby wyrównać powierzchnię, ja to wszystko pokryję matowym topem. I zgrzeję wszystko w lampie 2 minutki. I tak wygląda. Ja użyłam matowego topu, ale możecie użyć błyszczącego. Dobrze, kolejnym etapem będzie użycie białego linera, tak? I cieniutkiego tego samego pędzelka. I teraz będę nabierała, słuchajcie, na pędzelek dość sporą, widać, tak? Kropę. Odwrócę sobie ten tips. Ups, kapie, jeśli skapuje to odłożyć nadmiar i od brzegu, na środku zaczynam od tej strony. Najwięcej stawiam tu i ciągnę coraz cieńszą linię do końca i na kilka sekund do lampy, żeby nam się to nie rozlało. I teraz tak, po tej stronie teraz mały odstęp postawię i troszeczkę będę jechała bardziej tak do środka, ciągnęła po skosie linię i znowu do lampy. I teraz po tej stronie i powtórzę do lampy. I tak będę robiła raz jedna strona, raz druga strona, aż dojdę tutaj do brzegu. I tak wygląda zrobiona już jedna strona. Tak, ważne, aby od środka kolejne kreski ciągnąć tak po skosie do środka, do punktu centralnego. I ja to samo teraz zrobię po drugiej stronie. I tak wygląda muszelka nasza. Tak,
każdej strony. I ja teraz to zgrzeję porządnie w lampie 2 minuty. Dobrze. I nasza muszelka jest gotowa. Ale żeby nie była taka smutna, to możemy ją troszeczkę wzbogacić, dodając różne świecidełka. Tak? Tak jak tutaj zrobiłam. Spróbujmy. A więc tak, ja na początku pokryję tą muszelkę matowym topem. Jeśli chcecie, żeby było błyszczało, to możecie pokryć topem błyszczącym. Ja muszelkę pokryję topem matowym, tym samym zabezpieczę tutaj brzeg, w przypadku klientki, tak, dobrze zabezpieczyć. A następnie topem glossy, tu od góry, pokryję tak troszeczkę glossy topem, żeby nam się tutaj trochę te dwa topy połączyły. Teraz tak, jak widzicie, mam takie niebieskie, błyszczące rzeczy. Ja sobie je wezmę i troszeczkę tu nałożę. To już na samą górę. Do tego również mam przygotowane już tu takie wakacyjne, jak widzicie, gwiazdkę. Chodź. Sobie tą gwiazdkę położę. I mam takie muszelki jeszcze. Oczywiście możecie tam dołożyć, co Wam pasuje i co Wam się podoba. Odsunę i mogę jeszcze gdzieniegdzie. Ok, i zgrzewam to wszystko 2 minuty w lampie. I mamy gotową już muszelkę. Tak wygląda. Tam spod spodu delikatnie coś się mieni. I na górze mamy rozświetlenie i takie ozdoby. I tak, ja ją sobie teraz odczepię. Chodź. Przesunę i dołożę tutaj do kompozycji, bo jest tutaj przygotowane dla niej miejsce. Tak to wszystko wygląda. Możecie zrobić w niebieską, możecie zrobić taką jak ja dzisiaj. Tu już troszeczkę zrobiłam, jest jaśniejszy róż. Jakie kolory chcecie? I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodobał i że wykorzystacie na paznokciach Waszych klientek bądź na swoich. Także dziękuję, zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania, do subskrypcji, jeśli jeszcze ktoś nie subskrybuje mojego kanału. I do następnego razu. Cześć!